Cześć, nazywamy się Tomasz i Adrianka i witamy na naszym blogu InstaVanLife, gdzie razem z naszym kamperem Benkiem i jego dziewczyną Ritą podróżujemy, poszukując takich pięknych, widokowych tras oraz takich nieziemskich, fajnych spotów. Obecnie jesteśmy na Sardynii. Można powiedzieć, że w sumie już mamy za sobą 2 miesiące podróży po Sardynii i robimy chyba trzecie okrążenie. A dzisiaj zaczynamy dzień z takiego oto miejsca. A dokładnie jesteśmy w Alghero. Skończyliśmy wczorajszy odcinek na Alghero i dziś go zaczynamy. Słuchajcie, spaliśmy to z takim widokiem w porcie. Jak pewno zobaczycie od tej strony, jest to normalny port w centrum miasta. Słuchajcie, przystanek jest for free. Panu się tutaj chyba woda wylała. O. I zobaczcie, cały sznur kamperów z tej strony. Żeby nie było, nie jest to za ciche miejsce, dlatego że gdzieś tam do 12 w nocy jest tutaj taki jakiś ruch, no i o 6 rano też przyjeżdżają do roboty, też jest ruch. Ale szczerze powiem, myśmy się już tak przyzwyczaili, że naprawdę nam akurat to nie przeszkadza w żaden sposób. A obudzić się powiedzmy 2 metry od mare bardzo, bardzo fajnie jest i wypić sobie kawkę z takim widokiem. No dzisiaj mamy ambitne plany. Dokończyć akcję tankowania gazu, bo faktycznie wczoraj nam się nie udało, ale wiemy, że była siesta od 12 do 15 była siesta. Tam, że jest piękne miasteczko i tam może też pojedziemy, zobaczymy. I atakujemy na La Pelosę. Słuchajcie, atakujemy na La Pelosę. No, ten samochód, Boże kochany, jak on nam się podoba, ten samochód. Podoba nam się, ale żeby nie było, Benio też jest idealny. Benio to jest idealny. Powiem Wam jeszcze że taką ważną rzecz o linie. We Włoszech i pewno w Hiszpanii zawsze stawajcie w liniach. Jak będziecie za linii wystawać, dostaniecie mandacik. To jest, że tak powiem, rzecz gwarantowana. Staniecie za linią, nie w liniach, macie mandacik w wysokości 20-40 euro. Wczoraj żałuję, że nie nagrałem, jak ładnie pan policjant wypisywał mandacik, tylko dlatego, że ktoś wystawał za linię. Linie są tu po prostu granicą taką, którą nie można przekroczyć. No i opuszczamy Alghero. Już lecimy teraz po gaz, a z gazu na La Pelosę. No mam nadzieję, że będzie wszystko według planu tym razem. No i słuchajcie, zobaczcie, wylądowaliśmy. Benek stoi tutaj. Parking zapłacony 10 euro za parking, ale powiem Wam, że jesteśmy tu tylko 5 godzin. No i teraz tutaj macie widok na La Pelosę. O, z tego tarasiku. Ja pójdę ogarnąć bileciki, bo Adrianka gdzieś tutaj nie mogliśmy ogarnąć biletów przez internet. O, więc tam mamy La Pelosę. Tutaj jest jakaś knajpka pod nami. No i tam jest ten znany motyw. Ok, idziemy. Materacyk. Cyk. Mamy. I idziemy na plażyczkę La Pelosa. Słuchajcie, ja puszczam Wam teraz widok z drona, jak wygląda plażyczka. Kto jeszcze nie widział, bo zapewne są takie osoby. I już Wam mówię, jaka jest akcja. Bajer polega na tym, że my na tej plaży jesteśmy, Boże, 3. raz, a nie wiedzieliśmy o tym, że można kupić bilet na osobę i konto jest zamknięte. To znaczy rejestrujecie się, maksymalnie na maila możecie kupić 4 bilety i już nie możecie się powrotnie zalogować. Próbowaliśmy się zalogować na konta, których żeśmy używali rok temu i niestety nie udało się. Dopiero ja poszedłem tutaj do pani do okienka i ona po włosku mi powiedziała, że muszę użyć nowego maila. A ja jej na to po polsku powiedziałem dobrze. No i używając nowego maila. Tak, używając nowego maila założyliśmy nowe konto i poszło wszystko z górki, spłatka na miejscu.
Pani dała nam te obrączki, które założyliśmy na rączki. Ja oczywiście Adriance założyłem, pani mi założyła. Jak pani ci założyła? No pani mi założyła, a ja tobie założyłem. Nie wiem jak to interpretować. Ja chyba się będziesz musiał wytłumaczyć. W tym momencie już możemy podążać na plażę, bo mamy bileciki. Minus jest taki, że jest 14, więc fajnie by było sobie tutaj leżeć. Chociaż ja nie wiem, czy dałbym radę leżeć cały dzień na plaży, bo ja z tych jestem takich ludzi, którzy mają ADHD i wszystkie jego odmiany. Ty masz po prostu HRS. HD, Full HD 4K, Full HD Ultra 8K. HD 8K. Na plaży nie uleżę, ale Adrianka wręcz przeciwnie. Plackiem, No chociaż krzyżem. jeden dzień na tym wyjeździe by mi się przydał. Nieraz po prostu trzeba ją tylko przekręcać na prawo lub na lewo, bo też tego nieraz zapomina. Książki tak wciągają, wiesz. Czyta książka. Wszystko zależy, jakie książki leżą obok. Już wchodzimy tutaj. Oczywiście w sezonie jest jakiś pan, który sprawdza te bileciki, te tasiemki, które ma się na ręce. Tamtędy mamy wejście. Chodź tutaj. Chodź, ale tu jest wycieczka wychodzi. Może i ładniejsza, ale wycieczka wychodzi. Przy każdej, i teraz tak jak powiedziałem, taka zasada jest taka, że musicie na plaży mieć taką matę, którą oczywiście tu sprzedają po 6 euro, bo jakby inaczej nie. Ale my mamy właśnie swoją własną matę. Jesteśmy Polish Onion. Ten nasz dywanik idealnie się nadaje na tą plażę, więc na takiej macie dopiero może leżeć ręcznik. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ta plaża gdzieś ma mega aksamitny, mączny piasek. Jest to po prostu tak miłe w dotyku, w stopach, jakbyście po mące chodzili. No i nie chcę, żeby ten piasek był wynoszony z ręcznikami. No bo jeżeli codziennie 1500 ludzi położy tutaj ręcznik i parę ziarenek tego piasku weźmie w ręczniku, to faktycznie, dobrze ktoś powiedział, że ta plaża zniknie. W tym momencie niestety słonko jest za chmurkami. Ja się cieszę, Adrianka nie, no bo ja na takiej plaży to lubię, jak jest słonko tak przy chmurce, odrobina cienia lubię. I teraz poszukamy wolnego miejsca. Co prawda nie jest to Stegna, będzie łatwiej, ale i tak Adrianka musi to wybrać. Poczekamy. Wybierz sobie tutaj, patrz, tu idealnie, ten zamek zburzymy i sobie położymy to. No. No to ja czekam, gdzie rzucić ten. No to dlatego ja filmuję, gdzie wybierzesz. Widzowie czekają, gdzie wybierzesz. Te maty właśnie sprzedają po 6 euro, jak widzicie taką matę. Oczywiście nie trzeba mieć ręcznika, wystarczy kupić samą matę, więc to nie jest tak, że z ręcznikiem trzeba chodzić. Jak ktoś tam nie ma, to sobie bierze matę, bo w matę się ciężko wytrzeć, jakbyście potrzebowali. No tutaj Adrianka robi takie floresy, zachodzi bardziej na prawo. Teraz przeprowadzi nas przez całą plażę? No. Czekamy, będzie refleksja, słuchamy. Zobacz na ten piasek. Zajebisty jest, nie? Zajebisty. Ale. Jest jakieś ale, słucham. Jest ale. Zawsze jest jakieś ale. Chyba wynieśli trochę tego piasku. No tak, wiesz? oczywiście. Jest o 2 metry mniejsza jak w zeszłym roku. A ona była taka wow. A teraz jest tylko wow. Tylko 2 razy, tak? No i weź. Dobrze, okej. I już wybrałaś miejsce, czy No wrócimy się na tamto. na tamtą plażę? Nie. Przecież ja za to zapłaciłem. Nie na tą plażę. No, na tamto miejsce. Dobrze, wybierz, naprawdę. Wiecie, powiem wam szczerze, niech sama wybierze, bo jak ja bym wybrał, zawsze by było źle. Więc popatrzymy. Ja wiem, że to będzie najdłuższy moment filmu, ale chcę, żebyście widzieli, jak to jest, jak żona wybiera miejsce na plaży. Że to nie jest taka prosta rzecz. Niektórzy nie są w stanie tego zrozumieć, ale to po prostu, ja tego też nie rozumiem, ale to po prostu biorę na klatę, że tak jest i już.
no, jest. Miejsce na plaży jest podobnie jak ty wybierasz miejsce na swój camperwóz pod tytułem Benek. To jest Dobrze. dokładnie tak samo. Tak. Potrafisz się czasem 6 razy przestawić i nie wycinaj tego. Dobrze, nie, ja No. nie wytnę tego, bo to jest w ogóle cały film będzie o tym, jak my szukamy miejsca na plaży. Żebyście wiedzieli, tutaj nie ma miejsca. Ja wam się tutaj rozejrzę. Zobaczcie, wszystko jest zajęte. Wszystko. O, jest, uwaga, dobra. O kurczę, tam, dobra. Chyba w środku, no to nic, że chłopaki tam w piłkę grają. Tak, to jest boisko. Czyli tu? Czy to jest to miejsce? Mogę rozłożyć? Wolałem się upewnić. To nigdy nie wiadomo, zawsze mogła być zmiana zdania. Teraz tak, zabezpieczymy to. Zabezpieczymy. I ja wam pokażę, jak to nasze miejsce wygląda z perspektywy tej plaży. Już drona tu nie będę puszczał, ale dron przeleciał tego. Ale muszę wam powiedzieć, że idziemy do wody. Żarty żartami, ale idziemy do wody, bo w końcu po to, żeśmy tu przyszli. Wiecie, szczerze, no La Pelosa faktycznie, ona jest uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż. Możecie sobie poszukać w internetach i naprawdę w różnych rankingach gdzieś ona zawsze się pojawia. Ale zobaczcie, ludzie wychodzą tak bardzo daleko i są cały czas po kolanka. I my też pójdziemy tak bardzo daleko. Przejdziemy się po tej wodzie. Ale dla takiego właśnie klimatu, słuchajcie, warto przyjechać na Sardynię. Warto przyjechać dla La Pelosy, żeby na niej tutaj pobyć. I ona nie jest, że tak powiem, łatwa do zdobycia, dlatego że w sezonie są tu mega ograniczenia. I teraz można powiedzieć, że La Pelosa w porównaniu do całej Sardynii, jest droga. Dlaczego? Dlatego, że trzeba zapłacić za parking i naprawdę ciężko tutaj wykombinować taki darmowy parking. Można, oczywiście można, ale trzeba gdzieś tam mega daleko. Jakby ktoś sobie tak życzył przy uliczce, tak jak my żeśmy tutaj stanęli. W ogóle cała ulica jest zaparkowana i bodajże to kosztuje 25 euro doba, jeżeli byśmy chcieli tutaj zostać, żeby nie było, jest camper park. Pamiętam, że 20 euro, żeśmy na tym camper parku płaciliśmy 20 euro. Tym miłym akcentem kończę nagrywanie z tego miejsca, a co nas jeszcze dzisiaj czeka, to zobaczymy. Słuchajcie, miałem już kończyć, ale spróbujemy zaczaić się na Adriankę. Zasada jest taka, że nie wolno od przodu podchodzić, bo jak widzicie, ona tam jest i ona obserwuje, gdzie jest ten gość z kamerą, tak? Ale my ją obejdziemy z boku, żebyśmy jej nie spłoszyli. No, będzie dym, ale zapolujemy. W sumie żyje się tylko raz, prawda? Zobaczcie, jak żeśmy blisko podeszli, zanim się spłoszę. Dobra, wyłączam kamerę, bo już dalej to się sam boję. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że na La Pelosie musi być podkładka pod ręczniczek? No to musi być, bo właśnie tacy rangersi przyszli tutaj na zielono. No i nie wiem, czy w każdym razie spisują mandacik. I dziewczyna chyba siedzi na ręczniczku bez podkładki i rangersi spisują mandacik jak, no raczej chyba na pewno, no bo tutaj dziewczyna dała dowód osobisty, a wiedziałem, że tutaj się inni zwinęli obok. No ale zaraz zobaczymy inne przypadki, bo tu praktycznie bardzo dużo ludzi jest bez ręcznika, bez takiej maty właśnie. Bardzo mnie ciekawi, jak to się skończy. Czy skończy się to mandatem, czy ostrzeżeniem i czy oni podejdą do kogoś jeszcze innego. No. Słuchajcie, finał tej zabawy był taki, że dziewczyna zapłaciła faktycznie ten mandat, a rangersi sobie tutaj chodzą. Właśnie rangersi przyszli do dzieci i mówią tak, gdzie są wasi rodzice, bo żeście ulepili tu zamek, a zamku nie wolno lepić i rodzice zapłacą mandacik. No, idą teraz, uwaga, patrz, idzie rangers i teraz będzie sprawdzać kocyk. I teraz jest, uwaga,
Rangers sprawdza Rangers, czy jest kocyk pod tym. No i teraz on mówi tak, aha, dobra, Rangers mówi tak, gdzie macie bileciki? Tak, czy macie bileciki? Rangers mówi, mamy bileciki, no ale dobra, to już taka konkretna, ale ona to jest po prostu taki czołg. Ona to jest po prostu taki czołg, który idzie i szuka, tak? Szuka osób, których teraz złowić. No, ciekawie idzie w naszą stronę, ale my mamy w naszej stronie, no to jesteśmy wzorowo, tu leżymy, bo nie można się do niczego przyczepić. Widzisz, nam się udało, bo ja wam mówicie, mamy tu podkładeczkę, a jak się nie ma podkładeczki, to jest kara. No niestety, sorry, winę tu. Takie są przepisy. Czyli już widzicie, że albo trzeba mieć podkładkę, albo trzeba mieć taką tasiemkę. Jak się nie ma podkładki, jak się nie ma tasiemki, o, tam jest Adrianka. To jest mandacior. Ok, kończymy akcję z La Pelosą. Znaczy może inaczej. Kończymy akcję smashing na plażing La Pelosa, ale idziemy jeszcze tutaj do pobliskiego baru, beach baru na aperolka. I teraz pytanie, czy się tutaj dopchamy, bo jak się dopchamy, to będziemy mieli fajne miejsce na aperolka, ale warunek jest taki, żebyśmy mieli jakiś ładny widoczek, bo jak nie mamy ładnego widoczka, to się nie pchamy. Wjechały kalmarki i te ichnie piwko sardyńskie, tak? Nie będziemy go reklamować, bo wszyscy wiedzą, jak sardyńskie piwko wygląda, ale kalmarki to jest to po prostu, to jest nasza mega ulubiona rzecz. I oczywiście jest mój ocet balsamiczny, który ja uwielbiam. Strasznie lubię ten ocet balsamiczny. O, teraz takie Adrianka, cytrynka poszła. Chyba teraz pójdzie bez octu balsamicznego, bo widzę, że mamy mnóstwo cytrynki. No ale teraz wam powiem. Tak troszeczkę, tak, bo to fajny smaczek robi. Ale jest konkretny talerz, nie? No i teraz słuchajcie, od razu powiem wam, jak to wygląda. Piwo jest po 6 euro chyba, ale wiem, że ten talerz 25 euro kosztuje. Więc cena raczej normalna. My już jesteśmy właśnie w drodze do tego, ale fajny, malutki ten. Jezu, jak ja lubię takie rzeczy oglądać. Już jesteśmy najedzeni, zapłaciliśmy 37 euro, ale te kalmary, talerz kosztował 25 euro. I ja wam powiem szczerze, myśmy w dwójkę ten talerz ledwo co złupili. Wyszło po 12 euro kalmarów na głowę. Były bułeczki, frytki, sałatka, piwka. Ogólnie jesteśmy najedzeni taką porcją. Myśleliśmy to, że jako to przystawka, że jaka przystawka, okazało się, że nie. Słuchajcie, pierwszy przystaneczek, jechaliśmy po wodę, ale naszym oczom ukazał się on. Słuchajcie, nasz problem z McDonaldem polega na tym, że jak go widzimy, to od razu się zatrzymujemy i patrzymy, co tu jest takiego fajnego, tak? Dlatego, że w każdym kraju jest, na miejscu sobie zjemy, w każdym kraju jest, każdy kraj ma swoje jakieś tam wynalazki. Zobacz, Halloween, jakieś tutaj jest, tutaj jest creme filet, tego nie znam, w tamtym roku, tego nie znamy. Także oni tutaj zawsze mają jakieś nowości. Słuchajcie, ja teraz nie będę, my sobie tu coś wybierzemy i damy wam znać. Numerek 80, zapłaciliśmy, słuchajcie, 22 euro, czyli tyle co za wczorajsze kalmary. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, ogólnie to mniej więcej wygląda tak. Fryteczki polane serem, tutaj jest Grand McChicken. Bardzo ładnie wygląda ten Grand McChicken, on jest Adrianki. Bardzo duży, a ja mam Big Tasty, czyli po prostu też kotlecik mięsny z tym, duży hamburger olbrzymi, tak? Tu mamy Sprite'a
No i Adrianka ma tutaj tego McChickena. Ja nie pamiętam, czy ja go pokazywałem, czy nie, ale pokazywałem. Ej, ładny masz chicken. Możemy się zamienić. Nie lubię tego mięsa. Okej, no to smacznego. Słuchajcie, zapomnieliśmy, że jeszcze zamówiliśmy to włoskie espresso. Idealne włoskie espresso, super. No i zobaczcie, i takie ciasteczka wjechały. Zobaczymy, jak smakują takie babeczki. No tutaj a to już będzie na deserek. To był moment. Nie zdążyłeś nagrać. Okazało się, że chyba pochłaniasz. jedliśmy na wyścigi, tak? Kto Nie. pierwszy, tak? Nie. No ale Zostało. ciasteczko zostało, no po prostu się nie zmieściło. O dziwo jedliśmy to w dwójkę wszystko, no i ten pan ciastek ostatni się nie zmieścił. A czemu dwójka? Ale jeśli chodzi o McDonalda, to zawsze w każdym kraju przynajmniej raz zaglądamy do McDonalda, żeby po prostu zobaczyć, co w danym kraju ma, jaką tam ofertę. A to nie jest tak, że codziennie jemy w McDonaldzie, ale tak od czasu do czasu można sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. Ale widzisz, różnią się McDonaldy na wyspach od tych na kontynencie. Ofertami. Tak, ale bardzo nam smakował na przykład McDonald's w Grecji, bo tam był z cacikami był. Korfu był najlepszy z tym białym sosem. A no widzicie, to jest właśnie takie, że człowiek gdzieś potem pamięta, gdzie co było fajnego, ale raz jedliśmy McDonalda z truflami. To był po prostu miazga. I teraz to było chyba na Słowenii, albo koło Wenecji, gdzieś w tamtych okolicach. Chorwacja, kurde, to było. A może na Istrii, tak, może tak. Słuchajcie, przyjechaliśmy na miejsce, które już wcześniej znamy. Tutaj z takim pięknym widoczkiem. Mam nadzieję, że Niemcy, którzy tutaj są, mam nadzieję, że wyjadą i nam pozwolą podjechać do przodu. No jak nie, to trudno, ale oni sobie tutaj na pewno nie rozłożą tego namiociku. Chociaż, no nie wiadomo, ale widzę, że jednak coś szukają. My sobie tutaj, rok temu żeśmy spali tutaj. Przepiękna tam jest plaża. Tam na dole jest przepiękna plaża i 2 beach bary. Idealna woda. No niestety, tak jak widzicie na załączonym obrazku, nam pogoda już się psuje na Sardynii. Z tego co widzimy, jeszcze 2 dni ma być tak paskudnie, jak teraz widać, a potem wróci raj na ziemi. No ale no zobaczymy. Teraz tak, ja sprawdzam pogodę w pogodynkach. Mam 2 pogodynki. No i powiem wam szczerze, że one na Sardynię nie zawsze się zgadzają. Naprawdę na Sardynię nie zawsze się zgadzają. Powiedzmy tak, przewidują, że będzie deszcz, tak? Że będzie deszcz, ale jest duży procent błędu. Ciężko tutaj trafić w taką idealną pogodynkę. O, jadą, ale fajnie. Będziemy mieli miejsce. Słuchajcie, mieliśmy już się kłaść spać praktycznie, bo jest gdzieś tam 12 dochodzi, ale żeśmy zobaczyli, że na niebie zaczął się spektakl. No i ciężko zaspać. Z jednej strony ta burza jest mega daleko, bo jej w ogóle nie słychać. Widać tylko i wyłącznie to co widzicie, ale już żadnych grzmotów, nic nie słychać, więc musi być mega daleko. Ale jak sami widzicie, spektakl jest niemiłosierny. Może w sumie mają dyskotekę? Ci to potrafią się bawić.